Witam serdecznie, Piotr Łukaszewicz, Polski Karawaning, a za moimi plecami Azar 4. Azar 4 to kapsuła mieszkalna, którą można zamontować na większości najpopularniejszych samochodów typu pick-up. W tym przypadku jest to Ford Ranger. Taki oto zestaw otrzymaliśmy na redakcyjne testy. Testowany zestaw to kamper terenowy w pełnym znaczeniu tego słowa. Producentem tych kapsuł jest firma z Gdańska. Dostępne są one w różnych wariantach. To jest wersja premium. Ważą, zależnie od wersji kapsuły i wyposażenia, od nawet 290 kg, w najmniejszym wariancie do 530 kg. Wszystkie są przystosowane do podróżowania i mieszkania zarówno latem, jak i zimą. Tutaj mamy pojemnik na olej, bo kapsuła ogrzewana jest takim właśnie systemem. Tutaj możemy podłączyć zasilanie zewnętrzne. Ford Ranger to oczywiście duży, wygodny, 5-osobowy samochód, w tym przypadku zasilany silnikiem diesla o pojemności 3,2 litra. Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, także jest wygodnie. Tu mamy możliwość przełączania się na różne tryby, zależnie od terenu, po którym się poruszamy. Możemy korzystać z napędu na 4 koła. Lusterko wsteczne oczywiście nie pełni swojej zasadniczej funkcji, bo widok z tyłu zasłania nam kapsuła, ale widzimy tutaj obraz z kamery cofania. Przy czym musimy pamiętać, że jest to obraz z kamery zamontowanej na karoserii, a nasza kapsuła wystaje poza karoserię, poza nadwozie jeszcze pół metra do tyłu. Tak jest w tym przypadku, ale opcjonalnie jest też możliwość zamontowania do kupienia kamery cofania i zamontowania jej na kapsule. Właśnie wtedy ten problem nie istnieje. Poprzez tę kapsułę nie działają prawidłowo również czujniki cofania. To też trzeba mieć na uwadze. Przechodzimy teraz oczywiście do części głównej naszego pojazdu. Na górze zamontowane są panele solarne, które doładowują akumulator użytkowy zamontowany w tym pojeździe. Możemy go też oczywiście doładowywać na postach, jeżeli korzystamy z bazy kempingowej z zasilania zewnętrznego. Na górze znajduje się także mały podest, na którym możemy rozstawić krzesełko, podziwiać widoki, fotografować. Przechodzimy do środka. Tak wygląda wejście główne i jedyne. Na wejściu do dyspozycji jest panel dotyczący zarządzania światłem. W centralnej części stół, po dwóch stronach kanapy. Okno dachowe, przez które można, jak wspomniałem wcześniej, wyjść na dach. Do dyspozycji mieszkańców jest nawet tutaj radio, ładowarka USB. Rozłożymy teraz łóżko. Kiedy spojrzymy na to przez pryzmat tego, że mówimy tutaj o kapsule zamontowanej na pick-upie, to musimy przyznać, że łóżko jest duże, dwuosobowe, chociaż bez problemu zmieści się tutaj też na pewno małżeństwo z dzieckiem. To oczywiście nie jedyne łóżko, bo w kamperze mogą spać nawet 4 osoby. Miejsce dla kolejnych tworzymy poprzez obniżenie tego stołu i rozłożenie 2 tych kanap w oparciu o ten stół. To solidny stół, bo służy również do wchodzenia na dach. Stół jest już opuszczony. Odmontowujemy oparcie. I układamy łóżko. Z drugiej strony podobna procedura. I tworzą się nam kolejne miejsca do spania. Tutaj mamy schowki, jak wspomniałem, radio. Ogrzewanie olejowe bardzo skutecznie. Temat zarządzania temperaturą w tym miejscu jest bardzo szeroki i bardzo
bardzo ważne, bo producenci kapsuł twierdzą, zapewniają, nie mieliśmy okazji naturalnie tego wszystkiego przetestować, ale informują o tym, że kapsuła daje komfortowe warunki do przebywania w temperaturach od minus 40 do plus 40. Ogrzewanie działa bardzo dobrze, bez zarzutu. To możemy potwierdzić. Rzeczywiście jest tutaj nocą cieplutko. W ciągu dnia zresztą też. Część kuchenna, czyli umywalka i kuchenka gazowa dwupalnikowa. W środku mamy butlę gazową. I ostatnie pomieszczenie, czyli łazienka. Nie największa, ale też nie najmniejsza jak na kamper, prawda? Ten oto zestaw, czyli kapsuła Azar 4 zamontowana na Fordzie Rangerze, dokładnie tym modelu, będzie można wynająć. Marka Azar 4 będzie otwierała wypożyczalnię tych rozwiązań. Można dokupić, posiadacze samochodów typu pick-up mogą kupić samą kapsułę w tym samym miejscu. Jeżeli to rozwiązanie Państwa interesuje, to zachęcamy do kontaktu z firmą Azar 4, która udostępniła nam ten produkt na testy. Takim oto zestawem przygotowanym nie tylko na drogi, ale też bezdroża wybraliśmy się na redakcyjne testy. Naszym celem była szwedzka wyspa Ålandia, o której więcej opowiadamy w kolejnym filmie, ale już teraz możemy powiedzieć, że kierunek ten jawi się jako doskonałe miejsce na kilkudniową wyprawę. Oczywiście nie tylko kamperem z napędem na 4 koła. Bardzo dobra baza kempingowa, niezwykłe widoki, zarówno przyrody, jak i architektura, zabytki i bardzo sprawny transport promem z Gdyni do Karlskrony.